Okej. Tak, wcześniej nie przeczytaliśmy sobie wpisu z dziennika jeszcze na koniec naszej misji z Liarą. Uratowałeś Liarę z walących się proteańskich ruin i dołączyła do załogi Normandii. Można mieć nadzieję, że jej wiedza pomoże ci odnaleźć kanał przed Sarenem. Tak jest, ona jest naszym ostatnim członkiem załogi do zwerbowania i będziemy używać jej zdolności jak się da. Co tu jeszcze mamy w leksykonie? Sobie coś poczytamy. Na razie podstawowych wpisów brak, ale pewnie jeszcze się pojawią. Za to tutaj możemy coś poczytać. Jest dużo do wyboru. Może poczytajmy coś o rasach w Radzie. Tak. Przy okazji skanowania planet i tam asteroid różnych znaleźliśmy jeden z jakichś tam amuletów chyba. Salarian, jakiejś z Ligi Pierwszych. No i się dowiedzmy, co to jest ta Liga Pierwszych może. Zanim Salarianie dołączyli do Rady Cytadeli, ich najmocniejszym narzędziem militarnym była mała grupa zwiadowcza nazywana Ligą Pierwszych. Ich podstawowe szkolenie obejmowało techniki szpiegowskie i skrytobójcze. Grupa nigdy nie liczyła więcej niż 12 osób, ale po mistrzowsku radziła sobie z przenikaniem przez najlepsze systemy ochrony i eliminowaniem wszystkich przeszkód. No, w sumie można powiedzieć, że w obecnych czasach zastąpiły ich widma trochę. Tylko kilku najważniejszych członków rządu i struktur wojskowych informowano o tożsamości Ligi. Członkowie Ligi nie nosili mundurów i nie posiadali stopni wojskowych. Jedynym dowodem członkostwa w Lidze był niewielki medalik, który każdy z agentów otrzymywał podczas wstępowania w jej szeregi. Utajnienie to utrzymywano do chwili przyłączenia się do Rady. Aby rozwiać pogłoski i ugłaskać nowych partnerów, czyli Asari, Związek Salariański odtajnił dokumentację dotyczącą Ligi. Liga Pierwszych została nagle ujawniona i zaczęło jej grozić niebezpieczeństwo ze strony wrogów Salarian. Zanim jednak komukolwiek stała się krzywda, cały zespół zniknął w tajemniczych okolicznościach. Większość obserwatorów uznawała wtedy, że było to wygodne kłamstwo mające na celu ochronę ich tożsamości, ale po kilku miesiącach wszyscy najważniejsi członkowie rządu zostali wymordowani. Mimo braku dowodów stało się jasne, kto za ten akt odpowiada. Ciekawe kto, bo ja w sumie nie wiem. Tak, ale w sumie jeszcze odnośnie tej Ligi Pierwszych, to w dzienniku mamy tutaj w sumie do przeczytania też takie zadanko. Niezbadany świat, właśnie to zlokalizuj znaki bitwy. Na obszarze tych systemów porzucono kilka medalionów i nieśmiertelników. Polowanie musiało być zakrojone na szeroką skalę i trwało latami. Tak, i mamy znaleźć 10 takich medalionów i jeszcze jakieś salariańskie ID. Chyba jakieś nieśmiertelniki właśnie. Znaleźliśmy pierwszy. Nie ustawaj w dalszych poszukiwaniach. No to zadanie będzie trochę trwało. A propos jeszcze tego, co znaleźliśmy na innych planetach, to właśnie oprócz tych nieśmiertelników, to tutaj mamy napisane, ile znaleźliśmy już różnych surowców. Tak, aby móc utrzymać swoje floty i kontynuować kosmiczną ekspansję, przymierze musi szukać nowych zasobów wszędzie, gdzie tylko się da. Ostatnio udało ci się zbadać bardzo ważne złoże zasobów i zdobycie dla przymierza. W trawersie na pewno znajduje się więcej takich złóż. No i mamy do znalezienia metale lekkie, ciężkie, pierwiastki rzadkie i gazy. Tak, jedno złoże gazu już mamy i jedno złoże metali ciężkich. Tak, nic ciekawego tu nie ma, badaj wszelkie znaleziska. Okej, będziemy to robić. Może przeczytajmy coś o rasach nie wchodzących w skład Rady. I mamy dużo wpisów o getach. W sumie 2. I 2 o kroganach. Dobra, to przeczytajmy o getach. Pancerniki.
Pancerniki to czteronożne, ciężkie platformy bojowe zdolne do poruszania się na każdym terenie, podobne do pojazdów pancernych posiadanych przez inne rasy. Gety to syntetyczne formy inteligencji, więc pancerniki to pojazdy bezzałogowe. Inteligentne jednostki zdolne do podejmowania samodzielnych decyzji oraz uczenia się. No świetnie, inteligentne pojazdy. Pancerniki są wyposażone w ciężkie bariery kinetyczne. Główne działo czteronogiego robota znajduje się na wieżyczce zamontowanej w głowie i jest to wydajny, konwencjonalny akcelerator masy. Może on wystrzeliwać pociski przeciwpiechotne lub przeciwpancerne. Niektóre z pancerników przenoszą sondy bojowe na pole bitwy, najpewniej w celach zwiadowczych. Inne z kolei transportują rój mikrorobotów naprawczych, wyglądem przypominającym insekty. No ciekawe. Dobra. Żeby nie czytać ciągle, to jeszcze tylko sobie punkty rozdamy. Mamy poziom 15, a musimy mieć 20 w sumie, żeby odblokować takie zadanie jedno, które chcę zrobić. Odblokowaliśmy osobliwość, bardzo fajnie, to zobaczymy sobie, jak ona wygląda. Tak, chciałbym parę punktów zaoszczędzić, bo niedługo, mam nadzieję, odblokuje się nam możliwość rozwinięcia uroku dalej. Ale na razie może jeszcze wydamy sobie punkty tutaj. Albo może nie, zaoszczędzimy trochę punktów, bo się przyda. Niedługo się przekonamy dlaczego. No to osobliwość chociaż będę mógł pokazać już, jak wygląda, ale to dopiero na polu bitwy jakimś. Tak. Ukończyliśmy misję główną, więc teraz wielu naszych członków załogi będzie chciało nam coś powiedzieć. No presję raczej nie, ale... Yes, Commander? No właśnie, on Carry nie on, chce. Presley. Yes, sir. A tutaj się nam jakieś systemy obrony punktowej odblokowały. To oczywiście jest wpis do leksykonu. Chwilka. Dobra. Monitor poziomu ciepła. Monitor poziomu ciepła, jeszcze jeden. No to będzie jeszcze kupa czytania. Dobra, Joker na pewno nam coś powie, a tu jeszcze jest stanowisko artyleryjskie. Wyjrzyj na zewnątrz, żeby dostać kolejny wpis do leksykonu. Czemu by inaczej miał być? I prefer gold to silver, you know, for my medal. I figured you'd recommend me for one since I pulled your boots out of the fire. No tak, chcesz złoto za to, że nas wyciągnąłeś. Czy na pewno tego chcesz? Okej. If we present you with a medal, you'll end up sitting on stage listening to politicians make speeches for a couple of hours. Fun. That's a good point. They'd probably make me shave, too. I spent the last 7 weeks working on this baby. No medal's worth that. So, Commander, why don't you tell me why you're really here? No tak. Wydaje mi się, że coś z tego może być nowe. Raport. How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet, if you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. Okej. A tutaj? I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did it back. Yeah. You won. Top of my class in flight school. I earned you. Oh, put the Normandy in my hands and I'll make... I have to go. All right, Tak, see you. to już wszystko mówiłeś, to nie będziemy się powtarzać. No, w sumie dla mnie to jest taki minus, że dialogi, które już użyliśmy, się jakby nie dezaktywują, przez co może czasem trudno zgadnąć, o co już pytaliśmy, a o co nie. No, a tutaj w stacji medycznej, a może mediczer uzupełnimy?
w stacji medycznej. Teraz tutaj będzie sobie siedziała Liara za doktor Chakwas. Pogadajmy. No, już coś kombinujesz tutaj. No co ty się wczytujesz? Commander, are you coming to check up on me? No tak. Nie bądźmy zbyt mili, bo jeszcze się coś z tego urodzi niechcianego do końca. Nic ci nie jest. You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. To jej praca. Jest najlepsza? No dobra. You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up, To było tylko częścią misji. Nie ma sprawy. I'm just glad we got there in time. so am I. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Seren. I promise. No tak, i masz powiązania z naszym wrogiem, więc ci nie ufają wszyscy. No, ale my ci ufamy. Don't worry, Liara. I trust you. I know you won't let me down. It means a lot to hear you say that, Commander. Thank you. Może o tym na koniec. Porozmawiajmy o tobie. Tell me about yourself, Liara. Me? I am afraid I am not very interesting, Commander. I spend most of my time on remote digs, unearthing mundane items buried in long-forgotten Prothean ruins. No właśnie, Liara większość czasu swojego życia chyba spędziła w samotności, więc nie jest tak bardzo towarzyska. Podoba ci się? Brzmi nieciekawie. Podoba ci się? You must enjoy something about it. I love my work. Seeking out history's lost secrets has a special appeal for me. You were actually touched by working Prothean technology. That is why I find you so fascinating, Commander. Fascynujemy cię. Sounds like you want to dissect me in a lab somewhere. What? No, I did not mean to insinuate. I never meant to offend you, Shepard. I only meant that you would be an interesting specimen for an in-depth study. No, that's even worse. No tak. Nie mówiłem poważnie. Calm down, Liara. I was only joking. Joking? Oh, by the goddess, how could I be so dense? You must think I am a complete and utter fool. Now you know why I prefer to spend my time in the field with data disks and computers. I always seem to say something embarrassing around other people. Please, just pretend this conversation never happened. No dobra. Powiedz coś o kulturze Asari. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. Jakie to plotki. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. I don't understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. We then pass these traits on to our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races.
No, to jest coś ciekawego w sumie. Asari potrafią się tak jakby łączyć umysłem z innym stworzeniem. A co z drugim rodzicem? What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. Kim był twój ojciec? Bo matkę, powiedzmy, znamy. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. A, i teraz jest głupie pytanie, ale spytamy. I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard. If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before we ever mastered spaceflight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood. Though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face, it is a great insult among my people. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. No tak. Czyli Liara jest czystokrwista i nie zna swojego drugiego rodzica. Za bardzo się wstydziła. Tego nie wiesz, to straszne, więc dlaczego to zrobiła? No, nieważne, chyba co weźmiemy. Maybe she wanted to meet you but couldn't. Something could have happened to her. Maybe she passed away. You might be right. I hope you are. But I have no way to know for sure. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. No właśnie, bo Asari żyją tak długo, że często swoich partnerów przeżywają. A jak sobie z tym radzą? You Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. No to trochę fajnie. Kim był twój ojciec? Nie wiem, czy to będzie coś nowego, ale spróbujmy. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know Benezia my never told you her partner's name? union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial... Okay. It is possible Benezia's partner was... Many Dobra. Asari raise their children alone, particularly if the father species is Do you know why Benezia joined up with Saren? I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. At least I hope so. No, to twoja mama, więc na pewno chcesz ją jakoś usprawiedliwić. Ale może po prostu jest zła. No, może aż tak nie będziemy mówić. Wyglądasz na zmartwioną. This hurts you, doesn't it? None of this makes any sense to me. I have not spoken to Benezia in many years, but I know her, and this was not like her. Something changed. Ciekawe. Liara mówi, że to nie jest jej stylu. No, ale może się dowiemy, co się takiego wydarzyło. I should go. Goodbye, Shepard. No i Liara dała nam kolejny wpis do leksykonu. Jak to miło z twojej strony. Tutaj nasza szafka jest, coś możemy tu wziąć sobie.
Kaitana zaraz też weźmiemy. Tutaj jakieś nowe wpisy? Nie bardzo. Może jeszcze w naszej kajucie coś się odblokowało. Tutaj nigdy nie wiadomo. Na 100%. Te wpisy się pojawiają w niespodziewanym momencie. Bardzo często. No dobra, Kaidan, chodź tu. Anything you need, Commander? Ocena taktyczna odnośnie ostatniej misji. What's your opinion on the last mission? Dr. Tassoni. Seems like a sweet girl. Easy on the eyes. I mean, if you like the bookish sort. Co masz na myśli? Any intentions there, Lieutenant? No, Commander. Just art appreciation. Okej. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Is this an official evaluation, Commander? Or off the record? No to jest rozmowa nieoficjalna, możesz mówić co chcesz. Alenko, when it's just you and me, you can consider it off the record. That's a generous attitude. Okay. I think there's something wrong with all this. This Saren is looking for records on some kind of galactic extinction, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. No, jak to ludzie u władzy. The Council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in Bot. BWIA. Chyba. Nie wiem od czego to skrót. Ale byłeś przez nie szkolony. No dobra. Do czego oni cię szkolili? Może tu powiesz? tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled. There are worse results of accidental exposure to element zero in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. No właśnie, Kaidana szkolono, bo właśnie był wystawiony na działanie Piorejska Zero, przez co rozwinęły się w nim te zdolności biotyczne. Is there some question about how you were exposed? My mother was downwind of a transport crash. It was before there were human biotics, a little after the discovery of the Martian ruins. It only gets iffy around 63 when Kinetics was running out of first-gen subjects. Until then, they'd relied on accidentals. A bunch of guys in suits show up at your door after school, and next thing you know, you're out on Jump Zero. No, czyli jak ludzie byli napromieniowywani, to jakieś tam badania na nich prowadzili, a Kaidan, zdaje się, trafił na takie lepsze czasy, gdy już jakieś tam badania zostały porobione. I właśnie go wysłali do skoku Zero. To chyba jest miejsce, w którym się szkoli biotyków właśnie. Inną chyba jeszcze ma nazwę. Jump Zero is Gagarin Station, right? What's it like? Yeah, that's the official name. Biggest and farthest facility we had for decades. Right on the termination shock, the outer edge of the solar system. It's where they did all the Goose Chase FTL research before we caught on to using mass effect fields. It was a sterile research platform when I was there. Tak, stacja Gagarina inaczej. Celowe napromieniowanie. You know of any intentional exposures for certain? No one knows. Doesn't mean they didn't happen. As big as the exposures were, it was hard to track down accidentals. It was different then. No one knew the potential, so there wasn't a lot of regulation. Anything Kinetics did was gold. I'm not saying they intentionally detonated drives over our outposts, but in retrospect, they were damn quick on the scene. No, czyli wygląda na to, że tutaj być może ingerowali w te
wypadki powodujące napromieniowanie ludzi. Miałeś tam jakichś przyjaciół? There were other kids in the same boat, right? At least you weren't alone out there. That's true. We did have a little circle that'd get together every night before lights out. We didn't have much to do, though. It was a research platform then, and Kinetics kept Jump Zero off the extranet to prevent leaks. Okej. Then you must have had plenty of time to get to know each other. Yeah, we'd sit around and bull every night after dinner, play cards or network games. There was this girl named Rana, who had a little circle grow up around her. She was from Turkey. Her family was very rich. But she was smart and charming as hell. Beautiful, but not stuck up about it. I think you'd have liked her. Sounds like she was special to you. She was. Maybe she felt the same. But things never felt together. Training, you know. Jump Zero is a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. But that's my own baggage, Commander. No bearing on this. Zawsze możesz ze mną porozmawiać. Alenko, there's no regulation that says you can't be friends with your commander. I appreciate that, Commander. I just don't want you to think that I'm a whiner. Besides, I've got my past squared away. No i też dałeś wpisy do leksykonu. Poczytamy sobie później. No i mamy jeszcze więcej członków załogi na dole. No, czekają już na pewno, żeby coś nam opowiedzieć. Tak, w tym odcinku nie polecimy na żadną misję. Bo tutaj się wszyscy rozgadali. No ale nie szkodzi. Nic straconego jeszcze. No i może z Garusem pogadamy. Commander, how are you? No okej, udała się misja, więc w sumie w porządku. Wy i SOC. Why did you want to be a CSEC officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. Dajesz. Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was CSEC, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. No tak, bo Garus poszedł w sumie w ślady ojca. That's tough. But you'd think he'd be impressed you're going after Saren. My father's a CSEC man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. No proszę, Garus chciał zostać widmem. You were asked to be a Spectre? Well, I was targeted as a possible Spectre candidate, me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. Szkoda. Not all Spectres are like Saren, you know. Of course not. But Saren's not going to play by our rules, CSEC's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. O nie. Nic tu się nie możemy zgodzić. Nieprawda. Just because you can break the rules doesn't mean you should. I don't need to stoop to Saren's level to stop him. And neither do you, Garrus. I see what you mean, but I'll think about it. Thanks, Commander. No proszę, z samego rozmawiania udało nam się wbić kolejny poziom. Fajnie. No ale w sumie następne rozmówki poprowadzimy następnym razem. No to koniec to będzie.